Wyobraź sobie taką oto sytuację. Jesteś na wakacjach w Izraelu. Spacerujesz po nadmorskiej promenadzie w Tel Awiwie. Nieznajomy Izraelczyk pyta cię, skąd jesteś. Co mówi, gdy słyszy, że jesteś z Polski? Najczęściej coś takiego. Polska? Mój dziadek zginął tam w Holokauście. Przez lata Polacy i Izraelczycy patrzyli na siebie przez pryzmat wojny, Holokaustu, obozów w Auschwitz i na Majdanku oraz bieżącej, bardzo trudnej polityki. Ale od niedawna wszystko to stopniowo się zmienia. W tym odcinku dowiesz się dlaczego. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Polska i Izrael chcą dać sobie drugą szansę. Władze obu krajów podpisały niedawno kompleksową umowę o wymianie młodzieży. Mają nadzieję, że dzięki temu, po wielu bardzo trudnych latach we wzajemnych relacjach, uda się zacząć wszystko od nowa. Ale jeśli zostawimy politykę na boku, to pomiędzy młodymi Polakami i Izraelczykami jest znacznie lepiej, niż może ci się to wydawać. W pierwszym odcinku nowego, 4. sezonu podcastu Świat chcę opowiedzieć ci o tym, czego nie zobaczysz w mediach. Dowiesz się, po co Izraelczycy jeżdżą do Polski. Jest czwartek, 3 sierpnia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Ibrahim ibn Jakub napisał o Magdeburgu. Słyszałem, że król rzymski, cesarz, powiedział: A zaczynamy od historii, ale nie tej najnowszej, a tej sprzed 1000 lat, czyli na długo przed powstaniem państwa Izrael. Jest takie miejsce, które doskonale opowiada o pierwszych Żydach, którzy pojawili się na terenie dzisiejszej Polski. To Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Pierwsza osoba, o której wspominamy na naszej wystawie stałej, która tutaj rzeczywiście symbolicznie jest związana z ziemiami polskimi, no to jest Ibrahim ibn Jakub, ale to jest osoba, która była niejako przejazdem, była na misji. To pierwszy z gości tego odcinka, Piotr Kowalik z działu edukacji Muzeum Polin. Trudno mówić o niej, że to jest Żyd polski, no ale zostawiła nam ona pierwszy w zasadzie historyczny opis kraju Polan, kraju Mieszka I. Natomiast jeżeli chodzi o takie bezpośrednie relacje, no to już jest okres późniejszy. To jest okres XII-XIII wieku, kiedy książęta, bo to jest okres rozbicia dzielnicowego, zapraszają Żydów na ziemię polskie w tym celu, aby mogli prowadzić działalność gospodarczą. I wtedy dochodzi rzeczywiście do pierwszych bezpośrednich kontaktów z tymi Żydami, którzy właśnie jako osoby przybywające zaczynają właśnie tą działalność gospodarczą, działalność handlową. Czyli ci pierwsi Żydzi, którzy przyjeżdżają na ziemię Polan, to byli kupcy. To byli kupcy, to byli handlarze, to byli ci, którzy dobrowolnie wybrały ten kierunek Polski, no bo czytamy w kronikach historycznych, że wielu Żydów niedobrowolnie musiało opuścić chociażby tereny Czech i Węgier, uciekając przed prześladowaniami wywołanymi krucjatami wraz z końcem XI wieku, początkiem XII wieku. Natomiast w momencie, kiedy Żydzi otrzymują pierwszy zbiór praw, tak, w XIII wieku, który jest zbiorem praw bardzo dla nich dobrym. Pomni tego, co ich spotykało właśnie z powodu krucjat, chętnie zaczynają wybierać kierunek ziem polskich na osiedlenie się. Żydzi mieli w Polsce bardzo dobrze przez te wszystkie lata do XIX wieku, prawda? Tak. Trzeba powiedzieć, że jeżeli bierzemy pod uwagę całą historię diaspory, czyli zamieszkiwania Żydów poza swoją kolebką, czyli poza ziemią Izraela, to ten rozdział właśnie diaspora, prawda, związana z Żydami polskimi,
jest historią pewnego rodzaju sukcesu. Nie jest to idylla. Te relacje od samego początku były czasami trudne, oczywiście ze względów religijnych i ze względu na odrębność kulturową. Natomiast porównując to z innymi ziemiami w Europie, to co się działo na terenach polskich, w tych zmiennych warunkach geograficznych oczywiście, to rzeczywiście jest to bardzo, uwzględniając powiedzmy okres do rozbiorów, jest to okres bardzo pomyślnego, udanego, osadnictwa i dobrej koegzystencji, relatywnie dobrej koegzystencji Żydów ze swoimi sąsiadami. Ślady tej koegzystencji można zresztą do dzisiaj znaleźć w samym Izraelu. Bo nie wiem, czy wiesz, że dzisiejszy strój Hasydów, czyli ultraortodoksyjnych Żydów, jakich można spotkać na przykład w Jerozolimie, jest wzorowany na polskim stroju szlacheckim. Chodzi na przykład o sztrajmuł, czyli lisią futrzaną czapę, którą religijni Żydzi zakładają w dni świąteczne. Polsko-żydowska sielanka skończyła się w XX wieku. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Wraz z II wojną światową Żydzi doświadczyli eksterminacji ze strony hitlerowskich Niemiec. W czasie Holokaustu życie straciło 6 milionów Żydów, w sporej części na terenach okupowanej wówczas przez Niemcy Polski. A tysiące Żydów uciekły z Europy na Bliski Wschód, do tworzącego się wtedy państwa Izrael. Od 1948 roku, czyli od momentu, gdy oficjalnie ogłoszono powstanie państwa Izrael, mówimy już o relacjach polsko-izraelskich. A te przez lata były bardzo trudne. Oficjalne relacje dyplomatyczne zostały zerwane w 1967 roku i wznowione dopiero w 1990 roku, a we wzajemnej polityce obu krajów wciąż dominuje temat rozliczeń z Holokaustem czy pożydowskiego mienia w Polsce. To wszystko sprawiło, że między Polakami a Izraelczykami też nie było najlepiej. Na takim czysto ludzkim poziomie my tak naprawdę się nie znamy. To Marta Kubica, prezes Fundacji Elnet, działającej na rzecz dobrych relacji Izraela z Europą. Mamy wielowiekową historię polsko-żydowską, można ją świetnie poznać w Muzeum Polin, ale polsko-izraelskiej historii takiej międzyludzkiej tak naprawdę nie ma, bo w Polsce po wojnie najważniejsze było odbudowywanie kraju i szukanie zaginionych członków rodziny, a młode państwo Izrael od razu jak gdyby rozpoczęło swoje istnienie wojnami. W związku z tym turystyka nie była priorytetowa dla żadnego z nich. Potem od 67 roku do 90 nie było relacji między Polską a Izraelem, w związku z tym turystyka nie istniała, były problemy z wydawaniem paszportów i tak naprawdę wszystko zaczęło się ruszać dopiero na początku lat 90. Ale początek lat 90. też był bardzo trudny i ciekawy, bo Izraelczycy wtedy zaczynali przyjeżdżać do Polski. Polacy patrzyli na nich trochę spodełbane, bo się trochę obawiali, że nagle to puste mieszkanie po dziadku zostanie odebrane i trzeba będzie je zwrócić wnukom czy dzieciom właścicieli żydowskich sprzed wojny, co zresztą jest słusznym założeniem. W związku z tym nie było jakiejś przyjaźni. Ci Izraelczycy i ci Żydzi z różnych miejsc nie byli witani jakoś bardzo przyjaźnie, a jednocześnie Polacy zaczęli jeździć do Izraela, a właściwie do Ziemi Świętej. W związku z tym te wyjazdy były bardziej nastawione na święte miejsca, na Betlejem, Nazaret, Jerozolimę. Mieszkanie we wschodniej Jerozolimie bo jest taniej, mamy palestyńskiego kierowcę, po izraelski nie może jeździć po autonomii palestyńskiej, w związku z tym Polacy z Izraela widzieli tak naprawdę Jerozolimę, która jest niesamowicie intensywna i trudna do zrozumienia. Checkpointy przy wjeździe i wyjeździe z autonomii i lotnisko Ben Guriona, które niestety będąc tym takim jedynym oknem Izraela na świat, jest bardzo specyficzne. W związku z tym oni z takimi wrażeniami odnośnie Izraela wracali do Polski. Z drugiej strony mamy izraelskie wycieczki młodzieży, które setkami tysięcy przyjeżdżały jeszcze przynajmniej przed pandemią i które również mają bardzo specyficzny program, czyli miejsca związane z zagładą Żydów, no i czasami im wpadnie jedno centrum handlowe. W związku z tym oni też są w Polsce, ale nie są w Polsce. Zatrzymajmy się na moment przy izraelskich wycieczkach do Polski. Od lat 60. Izrael organizował wyjazdy młodzieży szkolnej śladami Holokaustu, zarówno do Polski, jak i do Niemiec czy Austrii. Nastoletni Izraelczycy odwiedzali byłe obozy koncentracyjne Auschwitz-Birkenau czy na Majdanku, a także byłe warszawskie getto. Dla Izraela to jeden z najważniejszych elementów nauczania o Holokauście w szkołach.
Wycieczki do Polski zawieszono w czasie pandemii, a potem w połowie 2021 roku. Krótko później wybuchł też spór pomiędzy Polską a Izraelem o uzbrojonych izraelskich ochroniarzy, którzy pilnowali młodzieży. Porozumienie stanowi, że programy wizyt młodych Izraelczyków... Dopiero wiosną tego roku rządy obu krajów podpisały wstępne porozumienie w sprawie przywrócenia wycieczek. Chcą też organizować wyjazdy polskiej młodzieży do Izraela. Choć w całej sprawie wciąż nie brakuje problemów, to władze liczą, że gdy młodzież z obu krajów się pozna, znikną stereotypy i uprzedzenia, jak na przykład powszechny jeszcze niedawno w Izraelu pogląd, że Polska to jedno wielkie cmentarzysko z czasów Holokaustu. Tak wyglądają relacje Polski i Izraela na poziomie oficjalnym, politycznym, ale życie pisze swoje własne scenariusze. Już za chwilę dowiesz się, jak bardzo różnią się one od polityki. Posłuchaj tego odcinka do końca i nie zapomnij zostawić swojego komentarza. A jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to serdecznie Cię do tego zapraszam, zwłaszcza, że jest nas coraz więcej. Nie zapomnij też włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię także do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na kanale YouTube, codziennie po południu, mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. A teraz wracamy do Polski i do Izraela. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Każdego roku na edukacyjne wycieczki do Polski przyjeżdżało około 40 000 młodych Izraelczyków. Ale w ostatnich latach w sumie izraelskich gości było około 300 000 rocznie. To oznacza, że większość wcale nie odwiedzała Auschwitz czy warszawskiego getta. Doskonale wie o tym Tzvi Rafner, urodzony w Polsce Żyd, który między 2009 a 2014 rokiem był ambasadorem Izraela w Polsce. Teraz jest już na emeryturze i niedawno opowiedział mi o tym, co sam widział, gdy mieszkał w Warszawie. Oczywiście, że nie można odciąć od historii. Historia, że nas łączy, setki lat nas łączyła. Od czasu do czasu niestety też nas dzieli. Ale jest jeszcze nowy aspekt teraz. Bardzo dużo Izraelczyków jadą nie tylko do zagłady, zobaczyć miejsca zagłady, ale jadą to have fun, prosto się bawić i też nawet na shopping. Niestety trochę zrobiło się tutaj za drogo, ale jako kraj centralnej Europy, kraj członek Unii Europejskiej, ludzie patrzą się na to, oglądają te aspekty i myślą, że tak, to jest nowoczesna Polska. I wiesz co, panie redaktorze, od czasu do czasu, jak ludzie mi mówią, nie jedziemy do Oświęcimia, jedziemy tylko na zakupy, to są takie, mówią, co tylko na zakupy jedziecie. A ja myślę, bardzo dobrze, niech jadą sobie na zakupy, fajnie. Jadą do Londynu na zakupy, jadą do Paryża na zakupy, jadą do Istambula na zakupy. No fajnie, też do Warszawy można jechać na zakupy. To nie jest negatywne, to jest pozytywne. A pana zdaniem, jak wiele jeszcze wśród Izraelczyków jest w głowach tego takiego mitu, że w Polsce to był tylko Holokaust i że to jest tylko i wyłącznie miejsce, gdzie nasi przodkowie ginęli? Oczywiście, że ma się coś tam w głowach, ale jak jadą do Niemiec, to nie mają myśli oczywiście, a jak jadą do innych krajach w Europie, oczywiście, że w Polsce było 3,5 miliona Żydów przed wojną, to nic nie ma z Polską, to miało z nazystami oczywiście, ale tak, to jest ziemia, że gdzie większość Żydów zginęło, ale okej, to zostanie stale, oczywiście. Ale z drugiej strony też inne myśli, inne widoki. Jak ludzie jadą do Zakopany, albo jadą do jeziora, albo jadą do Morza Bałtyckiego, nie myślą bez przerwy tylko o tym. No właśnie, bo jeśli mniej więcej 40 000 młodych ludzi przed COVID-em przyjeżdżało na te wycieczki, to pamiętajmy o tym, że w sumie 300 000 Izraelczyków przyjeżdżało do Polski każdego roku, czyli większość Izraelczyków nie przyjeżdżała wcale na te wycieczki do Oświęcimia, prawda?
Tak można powiedzieć. Wygląda, że z tych 300 000 większość nie jechała do Auschwitz. Nie dlatego, że zapomnieli Auschwitz, ale że to już wiadomo, albo odwiedzili kiedyś, albo nigdy nie odwiedzili, ale to było już wiadomo i jednak przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć inne rzeczy. Tak jak jadą do innych krajach. Kiedy pan był tu ambasadorem, ale chyba wtedy była taka kumulacja, że nawet jak się szło przez centra handlowe w Warszawie, to słychać było hebrajski wszędzie. Tak, niestety to już nie jest ta sytuacja, wszystko drogo tutaj, ale fakt jest, słuchaj, nie przyjechaliby 300 000 ludzi do Polski, jakby było tu im źle. Nie. Prosto nie. Czy ja dobrze rozumiem, że chce pan też powiedzieć to, że polityka to jest jedno, ale te relacje polsko-izraelskie, takie międzyludzkie są dużo lepsze niż my myślimy? Tak. Ta polityka jest ważna, ale to nie jest coś, że domaga do każdego człowieka na swoje życie, codzienne życie i na decyzji, gdzie pojechać. Tutaj było taniej, było lepiej, było przyjemnie, ludzie lubią kuchnia polska. Naprawdę dość dużo ludzi, że nie urodzili się tutaj, ale bardzo chwalą kuchnię polską. Też moich przyjaciół, dość dużo ludzi mi powiedziało, fajne kuchnie, jadę tam mieć pierogi dobre. To normalność. Ta polityka jest. Szczerze, może więcej w mediach. W rzeczywistości ludzie się tym przejmują, tak? W rzeczywistości ludzie nie tak bardzo o tym myślą. Pozwólcie, że opowiem wam jeszcze jedną, krótką historię. Był rok 2015. Moi izraelscy przyjaciele napisali, że chcą przylecieć do Warszawy. Oboje po 30, on dziennikarz, ona nauczycielka, rodzice 2 dzieci. Przylecieli na kilka dni do Warszawy. Nie odwiedzili żadnego miejsca pamięci, bo mówili, że to już przerabiali w szkole. Przylecieli się ze mną zobaczyć, zrobić zakupy i spróbować polskiej kuchni. I takich opowieści są teraz setki. To jest podcast Świat. Izraelskich turystów jest w Polsce coraz więcej, podobnie jak polskich turystów w Izraelu. Ci ostatni też nie przyjeżdżają już tylko na pielgrzymki do Jerozolimy, ale jadą na plaże, na imprezy do Tel Awiwu, czy też na wolontariaty do kibuców. Powstaje też coraz więcej programów, które mają za zadanie łączyć Polaków i Izraelczyków. Budowanie relacji między krajami trzeba zacząć od budowania relacji między ludźmi. Ponownie Marta Kubica, prezes Fundacji Elnet, działającej na rzecz dobrych relacji Izraela z Europą. I to jest to, co my w naszej organizacji staramy się robić. Naszym celem jest budowanie osobistych relacji, również ich pielęgnowanie i wzmacnianie pomiędzy Europejczykami i Izraelczykami, w naszym przypadku pomiędzy Polakami i mieszkańcami Europy Środkowo-Wschodniej. I rzeczywiście większość ludzi, których wysyłamy do Izraela albo których z Izraela przywozimy do siebie, poznaje swoich partnerów. Są to politycy, eksperci, dziennikarze, liderzy opinii. Oni nagle zmieniają zdanie. Izraelczycy mają wyrzuty sumienia, że dobrze się w Polsce bawią, bo nie tego się spodziewali. Albo nie taką Polskę pamiętają. Polacy, którzy jeżdżą, Litwini, Estończycy, bo tutaj w tym rejonie też działamy, którzy jadą do Izraela, nagle widzą, że Izrael nie jest ani ziemią świętą, ani jednym wielkim bunkrem. W związku z tym powinniśmy się poznawać, żeby się zrozumieć tak naprawdę, bo dopiero wtedy możemy zbudować jakieś sensowne relacje na poziomie politycznym między naszymi krajami, czy ogólnie między Europą a Izraelem. A wkrótce też do Polski i do Izraela mają zacząć przyjeżdżać nowe wycieczki szkolne, które nie będą już tylko odwiedzać miejsc pamięci. Jak mówi mi były ambasador Zvi Ravner, najważniejsze, by młodzież poznawała swoich rówieśników. Idealnie, żeby każda grupa odwiedziła szkołę polską. To nie jest tak proste. Kiedy byłem tu ambasadorem, staraliśmy się to organizować. Chcieliśmy do tej szkoły, do tamtej szkoły. Tu mieli akuratnie maturę, tu mieli akuratnie egzaminy i to nie stale wychodziło. Kiedyś przyjechała grupa i spotkała się tutaj w szkole, w gimnazjum. I w tym dniu akuratnie zmarł Michael Jackson. I o czym oni rozmawiali? O Michael Jackson. Że jak tego lubili, jak jest smutno, że on zmarł i tak dalej. To kilka tam nauczycieli powiedzieli, to co oni to po to się spotykamy się, nie mówili o relacjach polskich Żydów, co Polacy czują. Ja powiedziałem, słuchajcie, to jest może dobre, bo widzą, że myślą tak samo, czują tak samo i dla nich w tym momencie to jest najważniejsza wiadomość, że on zmarł, ten Michael, ulubiony ten Michael Jackson. Tragedia, dla młodych ludzi to tragedia.
Jest jeszcze jedno miejsce w Polsce, do którego według izraelskiego dyplomaty warto zabrać izraelską młodzież – Muzeum Polin, bo w Izraelu coraz mniej osób zna historię polskich Żydów. Nasze muzeum powstało właśnie po to, żeby nie być kolejną instytucją holokaustową. Bohaterem tego muzeum jest 1000 lat życia Żydów na historycznych ziemiach polskich i Holokaust jest tylko jedną z galerii, bardzo ważną, straszliwą w swoich konsekwencjach, ale tylko jedną. I dlatego tak na przykład bardzo ważną dla nas jest galeria powojenna, która opowiada o jednak jakiejś rekonstrukcji życia żydowskiego, do której doszło tuż w latach powojennych. Niestety komunizm to w dużej mierze zdławił, ale w tej chwili oczywiście Żydzi w Polsce otrzymują drugą szansę w związku z tym, że żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie. Jest dosyć duże zaskoczenie wśród publiczności i żydowskiej, i nieżydowskiej, która miała do czynienia może z innymi muzeami żydowskimi, które w dużej mierze zajmują się tematyką holokaustową. Nasze muzeum jest innego rodzaju muzeum. Jesteśmy skupieni na życiu. Holokaust absolutnie nie unieważnia i nie przesłania tego, co było przed nim, czyli przebogata, bardzo różnorodna i bardzo ważna dla dziejów polskich historia Żydów na tych ziemiach właśnie. Piotr Kowalik z działu edukacji Muzeum Polin kończy ten odcinek podcastu Świat o relacjach Polaków i Izraelczyków. Ciekaw jestem Twojej opinii na ten temat. Nie zapomnij zostawić swojego komentarza. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę wpadają też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.